Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Cieszę się, że zainteresował Was unboxing Crusadera Mark III i chcecie zobaczyć teraz Marka dwójkę, więc dzisiaj będę spełniał Wasze życzenie i oczywiście zaprezentuję Wam Crusadera, czyli krzyżowca w wersji drugiej od firmy Border Model. Jest to model oczywiście w skali 1:35. A swoją drogą widzę, że przybywa subskrybentów, bardzo dziękuję, ale jeszcze widzę, że bardzo dużo osób ogląda mój kanał bez subskrypcji. No, jest to ponad połowa, jak nie 60%. I chciałbym właśnie w tej chwili zaprosić te osoby do subowania mojego kanału. Kliknijcie też sobie w ikonkę dzwonka, żebyście byli poinformowani na bieżąco o nowościach na kanale. Zapraszam również do wspierania kanału poprzez YouTube'a, ewentualnie poprzez jak najbardziej Patronite'a. Linki znajdziecie oczywiście pod filmem w opisie. Brytyjska pancerka, jak sami zapewne zauważyliście, jest bardzo słabo reprezentowana w modelarstwie, jeżeli chodzi o skalę 1:35, 1:72. Ciągle mamy stugi, stuchy, jagdpancery, Panzer 4, Panzer 5, czyli Pantery, masę tygrysów. No tak naprawdę brakuje nam czołgów brytyjskich. No oczywiście rosyjskich mamy, raczej sowieckich powinienem powiedzieć. Mamy masę czołgów sowieckich, mamy masę leopardów. Teraz zauważyłem, że kolejna firma zapowiada pojawienie się Leoparda 2 A6. Powiem Wam, że już robi się bardzo nudno, jest słabo, jeżeli chodzi o nowe modele, coś nowego, tak? Bo na przykład jeżeli chodzi o Cromwella chociażby, no to mamy tak naprawdę stami starutkiego Cromwella, ale trzyma klasę. A dzisiaj właśnie prezentuję Wam bardzo ciekawy model. Tak naprawdę czołg, który zrobił bardzo dużo w armii brytyjskiej i troszeczkę napomknę o nim, bo nie wiem, czy wszyscy oglądali poprzedni unboxing Crusadera Mark III. Wielu z Was może to nie podobać się, ale tutaj nie Wy jesteście jedyni, co oglądacie, a nie każdy może wiedzieć, co to jest ten Crusader, który tu właśnie Wam prezentuję. No skąd się wziął w ogóle Crusader? Jest to, posłuchajcie, brytyjski czołg pościgowy z okresu oczywiście II wojny światowej. Najważniejszy brytyjski czołg w czasie kampanii północnoafrykańskiej, czyli tak od początku do środka wojny. Brytyjczycy zbudowali łącznie Crusaderów, posłuchajcie, 4940. Crusadery występowały w wariantach Mark I, Mark II i Mark III oraz później był CS. Jeżeli chodzi o Crusadera Mark I, była to tak naprawdę przeróbka nieudanego czołgu Covenanter i tutaj został on tak naprawdę już zaprzestano o produkcji, o ile można tak powiedzieć. Powstał sobie Crusader Mark I, który po prostu był wyposażony, posłuchajcie, w armatę dwufuntową, była wieżyczka z karabinem maszynowym Bren, a jeżeli chodzi o Marka II, to jest to Crusader Mark I, który posiadał tutaj pogrubiony pancerz i z tego co wyczytałem,
usuniętą dodatkową wieżyczkę i załoga liczyła 4 ludzi. Ten ma jedną wieżyczkę i jest wyposażony właśnie w armatę dwufuntową, jak i również w wieżyczce mamy zamontowanego Brena, a poprzedni Crusader Mark III, no to był pierwszy czołg brytyjski z armatą 6-funtową. Tak prezentuje się Artbox. Jest to, tak można powiedzieć, seria bitwy o Tobruk, czyli El Alamein. I teraz uwaga, tak prezentuje się Artbox. Co mamy? Tu mamy jedną rzecz, bo ten zestaw, ten właśnie będzie posiadał, bo tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że mamy brytyjski czołg pościgowy, Cruiser Tank Mark IV oraz, ale Cruiser, nie będzie to w tym momencie Crusader, tylko Cruiser, oraz German Panzerkampfwagen Mark V 746E. Czyli z tego już możemy się dowiedzieć, że nie będziemy mieli tutaj w pudełku wersji tylko i wyłącznie zdobycznej używanych przez Niemców, ale również będziemy mieli właśnie Cruisera w wersji Mark VII, czyli w malowaniu brytyjskim. I co mamy na bokach? Na bokach mamy pokazany model, który posiada, Cruiser właśnie posiada boczne osłony. Jest możliwość wykonania bez osłon, również oczywiście z ruchomym takim podwoziem, jaki tutaj widzicie jeszcze inaczej zabezpieczony. Mamy oczywiście metalowe lufy, o czym widzimy tutaj na rysunku. Co prawda, jeżeli chodzi o Brena, to jeszcze nie wiem. No ale widzimy, że też są małe blaszki. Następnie pokazuje nam producent, że mamy z 9 Brygady Pancernej, czyli brytyjski cruiser, spod El Alamein 42 rok, Beuterpanzer, czyli czołg przejęty przez Niemców, jak i również The Saint 1942, brytyjskie. Najciekawszym moim zdaniem tutaj, jeżeli chodzi o wersję tego modelu, dla mnie jest najciekawsza właśnie 9 Brygada spod El Alamein z 1942 roku. Tak się prezentuje pudełko. I teraz przejdziemy sobie do oglądania instrukcji, jak to u mnie bywa. Bardzo fajnie, że mamy Artbox bez żadnego napisu, więc po sklejeniu, na instrukcji oczywiście, więc po sklejeniu mamy możliwość sobie zrobienia takiej podstawki z taką szybką, powiedzmy, gdzie będzie sobie stał czołg, a z tyłu będziemy widzieli na przykład tą ilustrację, o ile wykonamy tą wersję. Następnie mamy tutaj zawartość pudełka. Nie widzę, żeby coś było razy 2, a na pewno będzie razy 2, chociażby ta ramka. Mamy zestaw kalkomanii. Widzimy, mamy oczywiście zestaw blaszek, drugi nawet zestaw blaszek. O, i tu jest bardzo ciekawie to pokazane. Bardzo fajnie nam zrobił to właśnie Border, ponieważ pokazał nam kolorowane zdjęcia przejętego krzyżowca w wersji drugiej przez Niemców, w Afryce oczywiście. Tak właśnie wygląda Afryka. Jeżeli ktoś nie był na Saharze, to niech dużo żałuje. Jeżeli ktoś wyjechał na przykład do Egiptu, no teraz do Libii to bym nie pojechał, ale na przykład jeżeli ktoś był w północnej Afryce i nie był na Saharze, to nie był w Afryce. I następnie widzimy archiwalne kolejne zdjęcia, tak samo przejęty przez Niemców czołg, a jeżeli tutaj też. No i mamy krótką notkę historyczną krzyżowca w wersji dwójki i dalej sobie lecimy. Kolejne etapy sklejania. Tu trzeba też uważać, bo są na przykład, mamy możliwość wykonania tego modelu z wieżą lub zakryć tutaj właśnie włazem i będzie tylko właz. Więc już nam tutaj daje części producent i mamy możliwość wykonania właśnie czołgu z wieżą lub bez wieży. Kolejne etapy, duże ilustracje, bardzo czytelne, zaznaczone też warianty są. Mamy tutaj bardzo fajnie właśnie możliwość zainstalowania tego zbiornika z paliwem z tyłu oczywiście, nie na błotniku, tak jak w A9, A10. Następnie mamy gąsienice i powiem Wam, że gąsienice to są tutaj wyzwanie.
są to ogniwka. Ale chodzi o to, że możemy wtedy zrobić ruchomą tą gąsienicę. Ona będzie taka, jak łańcuch się przelewała nam przez ręce, przez palce. No i sobie sklejamy. Ja powiem Wam, że już mnie zaczyna kręcić ten model. Bardziej może rajcować i tak patrzę pod kątem właśnie wykonania tej wersji brytyjskiej, bo czołgistów z Afryki mam i to w 3/5. I chyba, znaczy na pewno mam, bo kiedyś sobie zostawiłem jeden zestaw, nie wiem czy to był Mini Art czy jakaś inna firma, ale bardzo fajny zestaw w każdym razie. No i tu mamy możliwość sklejenia tego modelu. Mamy też, proszę bardzo, z elementów fototrawionych możliwość zrobienia drabinki do wejścia. Po prostu jeżeli mamy burty z boku, te fartuchy nałożone, wykonania właśnie takiej. No i mamy tutaj właśnie 9. brygada, bardzo fajne moim zdaniem malowanie. I tutaj widzę, że Border bardzo fajnie współpracuje właśnie z Ammo by Mick Jimenez. Mam nadzieję, że niedługo dołączy też paleta farb z serii Atom. Niemieckie malowanie, kolejne brytyjskie malowanie. I co tu jeszcze mamy? No właśnie, mamy proszę bardzo glas do polerowania, takie ściereczki, papiery ścierne. Bardzo fajna rzecz, chociaż jeszcze w życiu tego nie używałem. Ja jestem starej daty i używam papieru ściernego różnej gradacji. Tyle jeżeli chodzi. A jeżeli chodzi o farbę, no to ja mam na przykład bardzo fajne zestawy farb lakierowych. To są oparte na bazie lakieru. Farby od firmy AK Interactive z serii Real Colors. I mamy bardzo fajny zestaw właśnie do pancerki z Afryki niemieckiej, jak i również brytyjskiej. Bardzo naprawdę ciekawe zestawy. Tu mamy wyszczególnione modele, jakie możemy sobie pomalować, które były używane właśnie w Afryce. Niektóre kamuflaże są jedno lub trójbarwne nawet. A jeżeli chodzi o niemieckie, to pamiętajcie, Niemcy nie malowali tylko jednym kolorem, bo na przykład właśnie tu mamy Dunkel Grau, czyli tak zwany German Grey, na który był nanoszony na przykład Brown, ewentualnie Ivory Color i na przykład były takie przetarcia właśnie, bo to była farba, która była malowane, czołgi były, które pierwsze dojechały do Afryki i one były w Panzergreju. I no właśnie tutaj chociażby mamy właśnie Panzerczwórkę pomalowaną farbą właśnie tą typu pustynnego, która niestety złaziła notorycznie, no bo była nałożona czysto na poprzednią farbę, a w Afryce farba szybko schodzi. No i to by było wszystko, posłuchajcie. Teraz przestawię sobie oczywiście kamerkę, abyśmy zaczęli oglądać elementy. No i na początek najmniejsze torebeczki będą. Tu mamy takie elementy gumowe, element z takimi tulejkami, które montujemy między kołami. Następnie mamy, posłuchajcie, cały woreczek, 12 ramek ze szpilkami, tak, szpilkami dokładnie, które pozwalają nam złożyć gąsienicę. Wiem, już niektórzy brzęczą coś pod nosem, niektórzy może ciśnienie im właśnie wzrosło, ale nie bójcie się, to naprawdę bardzo prosto się składa. Nie ma pasków tutaj gąsienic plastikowych. No i tutaj mamy taką ramkę z przezroczystego plastiku do reflektorów. Już widzę twarze niektórych, jeżeli chodzi o te gąsienice. Dla uspokojenia teraz pokażę Wam kolejną tutaj ramkę, torebeczkę i w tej torebce znajdziemy same fajne rzeczy, a mianowicie tu mamy pancerniaka, którego zaraz Wam zaprezentuję. I pancerniak został tutaj rozpakowany. No i powiem Wam, że to jest pancerniak, figurka wykonana przez Studio Jason. No jest to bardzo wysokiej jakości figurka, niesamowity detal, proporcje. I to jest właśnie niemiecki czołgista w typowo takim afrykańskim mundurku. Chodzić w Afryce w krótkich majtkach to jest masakra. Ten ma podwinięte rękawy,
Tak się prezentują jego ręce. On sobie siedzi na wieży i po prostu podziwia widoki. No po prostu morze piachu, tak? No i bardzo ładnie też jest wyrzeźbione. No Jason robi bardzo wysokiej jakości figurki, więc tutaj po prostu jest takie wow. A tak prezentuje się głowa w czapce z miękkiego materiału, cienkiego. Gdyby było ich kilku, każda figurka miałaby inny wyraz twarzy, więc powiem Wam, to są figurki. Zresztą proszę zobaczcie sobie inne unboxingi Bordera, gdzie są figurki. No i tu mamy tą wieżę dodatkową, bardzo fajnie wykonaną. Powiem Wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o Bordera, no ma też te tygrysy różne stugi, jak pancery, pancer czwórki, pancer trójki, ale ma też masę ciekawych modeli, na przykład tygrysy wczesne, więc warto się zainteresować modelami firmy Border. Tu mamy metalową lufę. No po prostu Chińczycy w tej chwili, w ogóle firmy chińskie postawiły bardzo wysoko poprzeczkę dla firm spoza Azji, z Chin, więc powiem Wam, że to jest standard wydawania modelu przez Chińczyków, czyli metalowe lufy, blachy, elementy 3D, żywiczne elementy, znaczy 3D, tak, ale często bywa, że te elementy już zaczynają być odlewane, a nie gołe wydruki. 2 zestawy blaszek, no robi to wrażenie. To są blaszki, które naklejamy, z tego co pamiętam, po bokach, chyba tak, to są te z boku montowane, ale nie mówię o długości, tylko te właśnie niepełne zamknięcia. A tu nie wiem, do czego ta blaszka jest, powiem Wam. Ale to już pozostawię tej osobie, która będzie sklejała ten model. Niech ona się tym w tym momencie trochę pomartwi, popatrzy sobie. I teraz kalkomanie. Bardzo proszę, tak prezentują się kalkomanie. Powiem Wam, że tu warto zwrócić uwagę, że nie mają te kalkomanie zbyt dużej obwódki przezroczystej, tylko naprawdę mają bardzo fajnie zrobione te kalkomanie i one nie wyglądają na grube. O i tu mamy Świętego. Taki serial też był właśnie. Bardzo fajna wersja, powiem Wam. Szkoda, że ten model był malowany tylko na kolor, no powiedzmy tak kolokwialnie piaskowy, ale rewelacja. No i to tyle, jeżeli chodzi o jednej z torebek. No i zabieramy się na zakadłub. To jest część kadłuba bez osłon bocznych. Pamiętajcie, że tak jak wspominałem przy Marku Trójce, te czołgi były produkowane z zamysłem pojazdów kołowo-gąsienicowych. Takie podwozie typu Christie. Licencję na Christiego zakupił Związek Sowiecki. Naszej delegacji nie udało się zakupić, tylko i wyłącznie Rosjanie kupili. Na podstawie Christiego wybudowali czołg BT, czyli szybki czołg pościgowy tak samo. A tu mamy, proszę bardzo, podwozie bardzo podobne do tych, które były wykorzystywane na przykład w T-34. No i mamy kolejną już dużą ramkę, nawet udało mi się wyciągnąć ramkę A, gdzie mamy górną część, też fragment tak naprawdę kadłuba, który jest naprawdę bardzo ładnie zdetalowany. Tutaj jakaś plamka powstała, ale to nie moja kawa. Widzimy detal naprawdę bardzo porządnie zrobiony. Tak samo pozostałe elementy. Tu mamy zbiornik, klapy, osłony dodatkowe. Jest tutaj co sklejać, ale też nie jest przesadzony ten model. Nie ma tych elementów aż tyle, żebyśmy na przykład boczne te fartuchy, właśnie osłony, żebyśmy z 5 części sklejali. Tak się prezentują od drugiej strony.
I te elementy używamy albo i nie. Tutaj mamy część też kadłuba dolnej części. On sobie robi niesamowitego smaka. To są zasobniki, które są na część zasobników, bo jeszcze klapki do tego są, zasobników, które są na błotnikach zamontowane. Naprawdę, powiem Wam, warty uwagi model. Kolejne ramki. Ramka tym razem C. No i tu mamy część gąsienicy, elementy podwozia, zatyczki wszystkie, skrzynki, koło napinające, koło jezdne, napędowe, znaczy się część układów jezdnych. Tak prezentują się koła, to są wczesne koła, jeszcze z bandażem gumowym, z takimi otworami i inaczej skręcane wewnątrz. Tak jak A9, A10 małe podwozie i wczesne Churchilla. Churchilla? Dobrze mówię? Później te bandaże już były bez tych otworów, a z drugiej strony gąsienica tak się prezentuje. No powiem Wam, te części są bardzo czysto zrobione, bez nadlewek. Bardzo fajne też mocowanie jest. Przedostatnia ramka, elementy wieży, zamka armaty, która znajduje się wewnątrz. Tak samo bardzo ładnie i to jest ramka DB i tutaj widzimy, że troszeczkę różni się ta wieża od poprzedniej, ale jeżeli chodzi o detal, to zwróćcie uwagę, to poprzednio mówiłem, na spawy, na tak samo tutaj śruby. Jest porządnie to wszystko wykonane, tyle śrub ile trzeba. Dolna część. Tutaj mamy lufę w wersji plastikowej, bardzo ładnie, tak samo osłona jarzma armaty wykonana z wzorem takiego odlewu. No tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o bordera, naprawdę modele są rewelacyjne. I ostatnie ramki, dokładnie ramka BA i BB. No i tutaj mamy właśnie tak, tył kadłuba, boki kadłuba, jak widzicie tu właśnie są zamykane te elementy. Tu wchodzi po prostu, te koła były na takich potężnych amortyzowanych sprężynami amortyzatorach. Rury wydechowe mamy, tył z chłodzeniem silnika. Bardzo fajnie wyprofilowana też łopata, tylko zastanawiam się, wiecie, zawsze z jednej rzeczy. No tu mamy takie uchwyty, peryskopy, osłony peryskopów dokładnie. Mamy też anteny, skrzynie. Powiem Wam, że zawsze się zastanawiałem, jak właśnie widzę wersję niemiecką, czy łopata jest brytyjska, czy wymieniona niemiecka. Ale powiem Wam, mądry nic nie powie, głupi nie zauważy. Powiem Wam, fajny ten model jest, naprawdę. To jest ostatnia ramka plastikowa. Więcej ramek już tutaj nie pamiętam. Drewnianych ramek też nie ma, bo mówiłem tak plastikowe, to może się ktoś spodziewał drewnianych, czy też metalowych. Nie, to już wszystko, jeżeli chodzi o zawartość pudełka. Naprawdę bardzo ciekawy model, bardzo ładnie wykonany, w przyzwoitej cenie. Link do krzyżowca Mark II i Mark III znajdziecie pod filmem. No i oczywiście też zapraszam Was do wspierania kanału poprzez YouTube'a, jak i również Patronite'a. Będziecie mieli odpowiednie też zniżki na zakupy w sklepie.
Wszystko znajdziecie pod filmem w opisie. Zapraszam też do lajkowania, komentowania. I teraz tak, posłuchajcie, bo ja zauważyłem, że zawsze jakaś osoba daje łapkę mniej. Więc ja bym miał do tej osoby gorącą prośbę, czy ta łapka mniej to jest do bani materiał, czyli film wam się nie podoba, czy model wam się nie podoba. Bo jeżeli model wam się nie podoba, to nie dajcie łapki w dół, tylko napiszcie to w komentarzach, co wam się w danym modelu nie podoba. No, będzie fajna dyskusja na pewno, bo widzę, że ostatni First to Fight to nawet chyba 2 łapy w dół zaliczył. No, rozumiem, kolejny Francuz bez ogona, tym razem z nową armatą. Teraz czekamy na te same modele z ogonem. No tak to jest. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie, życzę udanego dnia, nocy. Nie wiem, co tam będziecie teraz wyczyniać. Może weźmiecie się za sklejanie, dostaniecie weny. Dziękuję wam. Do następnego unboxingu. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.